Najstarsze pytanie ludzkości brzmi, co dzieje się po śmierci? Ciało powraca do prochu, ale czy ja nadal istnieję? Imam Al-Ghazali nauczał, że śmierć nie jest końcem, lecz przejściem do innego wymiaru istnienia. Dusza jest niezależna od ciała. Gdy ciało ginie, dusza trwa dalej w innej formie. Śmierć nie jest unicestwieniem, pisał, lecz przejściem z jednego stanu w drugi. Ciało wraca do ziemi, dusza powraca do prawdy. Współczesna nauka, używając własnego języka, zaczyna potwierdzać to spojrzenie. Materia nie znika, zmienia formę. Energia nie ginie, tylko się przekształca. Słowa Ghazalego, że dusza nie umiera, odzwierciedlają zasadę zachowania energii na wyższym poziomie. Neurobiologia przyznaje, że nie potrafi w pełni wyjaśnić poczucia ja. Teorie kwantowe sugerują, że świadomość może istnieć poza fizycznym mózgiem, jak częstotliwość, która przejawia się przez ciało, ale nie jest nim ograniczona. Technologia odzwierciedla dziś ludzkie pragnienie nieśmiertelności. Sztuczna inteligencja, cyfrowe kopiowanie umysłu, zachowanie pamięci. Ale Ghazali przypomina, tożsamość to nie dane, lecz duchowa obecność. Informacje można skopiować, duszy nie, bo dusza to boskie tchnienie, niestworzona energia. Jak mówi Koran, a potem tchnąłem w niego z mojego ducha. Surat Sad, werset 72. Dla Ghazalego zmartwychwstanie nie jest przyszłym cudem, lecz ciągłym aktem boskiego odnawiania. Każde przebudzenie, każdy oddech to małe zmartwychwstanie. Dla Boga przywrócenie życia nie jest trudnością, to Jego istota. Fizyka współczesna zgadza się, że rzeczywistość nie jest statyczna, lecz wciąż odnawiana. Czas to nie linia, lecz przepływ stworzenia. Śmierć to więc nie koniec, lecz zmiana formy istnienia. Niektórzy uczeni mówią dziś, że świadomość może pozostawiać ślad we wszechświecie. Kosmiczne wspomnienie, informacyjne tole, które przypomina świat dusz. Ghazali pisał, dusza istnieje z rozkazu Boga. Gdy opuszcza ciało, nadal istnieje dzięki Jego rozkazowi. Zmartwychwstanie to nie ożywienie materii, lecz przebudzenie znaczenia. Biotechnologia może odtworzyć ciało, ale tylko Stwórca może przywrócić duszę. Ostatecznie nauka i wiara spotykają się w tym samym punkcie. Materię można zrozumieć, ale tajemnice istnienia nie. Ghazali kończy słowami pełnymi pokoju. Śmierć jest zasłoną, za nią świeci światło prawdy.